żeby zrozumieć, jak do tego doszło i jak złowiliśmy tą piękną rybę, która sprawdzała naszą cierpliwość, zostań z nami do końca. Zaraz po tym, jak przeczekaliśmy deszcz i zaczęliśmy się pakować, branie w ostatnich minutach znaczy dla nas o wiele więcej niż zwykły okaz. Ale musimy się cofnąć o kilka godzin. Do samego początku, kiedy słońce rano pięknie świeciło, a my byliśmy pełni nadziei. Gdy dotarliśmy na nasze ulubione łowisko, zaczęliśmy szybciutko rozkładać sprzęt, szykować zanęty i palety, żeby nie tracić cennego czasu nad wodą. Method feeder to technika, gdzie przynętę podajesz w samym serduszku małej porcji zanęty. Wszystko ładnie uformowane, rzucone precyzyjnie w jeden punkt. To strategia na większą, bardziej cwaną rybę. Każdy wypad z synem na ryby to coś więcej niż samo wędkowanie. To taki czas, kiedy świat wrzuca na luz, a my po prostu jesteśmy razem. To lekcje prosto z życia, których nie znajdziesz w żadnej szkole. Lekcje cierpliwości, pokory, szacunku do natury. A przede wszystkim to budowanie wspomnień i więzi na całe życie. Tego dnia mieliśmy dostać jedno z tych bezcennych. Chociaż wtedy o poranku jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Dzień zapowiada się na mały pojedynek. Nie tylko z rybami, ale też z naszymi wędkarskimi podejściami. Ja postawiłem standardowo na Method feeder, który ulokowałem jakieś 60-70 metrów od brzegu, w okolicy dawnego słupa, którego pozostałości są jeszcze w wodzie. A Kacper, on poszedł w klasykę. Zwykły koszyczek zanętowy i trochę dłuższy przypon. To takie podejście znane od lat. To sobie pomogę. Wracam do stanowiska. Zaraz sobie sygnalizator wyłączę. No, ogarnę sobie do końca stanowisko. Nie będzie potrzebny. Ale teraz dobrze wiedzieć, że coś się dzieje. Będę odwrócony od wędek. Na razie niech sobie tutaj wisi. Dobra. Metodę mamy zrzuconą gdzieś tam w to miejsce. Jakiś 50-60 metr. Karpiówkę mamy zarzuconą delikatnie w prawą stronę. Nasz mały przyjacielski pojedynek właśnie się zaczął. Moja nowoczesna metoda kontra jego sprawdzony klasyk. Kto wygra? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzu i oczywiście zostawcie lajka i suba, żeby nie ominęły Was kolejne wyprawy. I tak mijała godzina, potem druga. Moje sygnalizatory milczały jak zaklęte. Szczytówki ani drgnęły. Totalna cisza. Co jakiś czas przerzucałem zestawy, kombinowałem z przynętami, zmieniałem smaki, kolory i nic. Zero reakcji. Zacząłem się powoli irytować, ale nie traciłem nadziei. W sumie taka cisza to norma w wędkarstwie, ale wiecie jak jest. Łowisz z synem, chcesz mu pokazać, że ogarniasz temat. A tu natura wystawia twój autorytet na ciężką próbę. A co w tym czasie u Kacperka? U niego trwała impreza na całego. Co kilkanaście minut jego szczytówka pięknie się uginęła. Coś tam wędku mi rzucało. Pięknie. Kacper złowił rybkę na szczytówkę. Ale w ogóle nie walczyłam potem. I rozblaszczony ten. Chodź, musimy ten wypychacz wziąć. Albo szczypce. Chwilę później na brzegu lądują raz płotki, raz wzdręgi. Jego uśmiech był najlepszą muzyką tego popołudnia. Chociaż nie ukrywam, że z każdą kolejną rybą moje wędkarskie ego trochę malało. Kacper wypuszcza rybkę. Poszła sobie. Jak pan się czuje z pierwszą rybką? Super, nie? Ja ci naprostuję ten. Bez zanęty to. Naprostuję ci ten koszyk podeptany. I wrzuć sobie z zanętą. Co, jeszcze większa mi weźmie? No może. Ale tam miała około 10 sekund. Kolejne branie. Kolejne branie u Kacpra. Szczytówkę. Dobra, kolejna. To jest druga rybka. Teraz wypuszczę, dobra? Rzuć, daj sobie zanętę i wrzucaj. To daj sobie zanętę. Takie
Chcesz? Takie małe? Tak? No. Poszła do wody. Kolejna. Kacper dzisiaj wymiata na klasycznego Federa z koszyczkiem. Kolejna, brawo! Piąta dzisiaj. No. Po krótkiej chwili i do mnie uśmiechnęło się szczęście. Najpierw coś delikatnie zluzowało, ale długo się nie zastanawiałem i zacięłem. No, dobra. No właśnie nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale coś chyba jest. Po delikatnym holu naszym oczom ukazał się leszczyk. Idzie jakby było puste. Tam jest jakiś leszczyk. Tu mamy leszczyka. Bawił się pięknie. Może go wypnę tutaj. Nie będę go wyciągnął na brzeg. Delikatnie zapięty. Leszczyk. Puszczamy go od razu. Z jednej strony dobre i to, co nie? Super, leszczyka mamy. I to taki całkiem fajny. Ile on mógł mieć? 45? Zdecydowaliśmy się, że już czas zjeść jakieś śniadanie. Trzeba zjeść, napić się ciepłej herbatki, kawki. Zobaczymy, może jak my zaczniemy jeść, może i rybki lecą. On ze swoim prostym koszyczkiem dawał mi lekcję skuteczności. Pokazywał, że czasem nie ma co kombinować. Ale jego radość była zaraźliwa, więc mimo własnej porażki cieszyłem się razem z nim. To najwyraźniej był jego dzień, przynajmniej póki co. I nagle, kiedy już prawie pogodziłem się z porażką, i u mnie coś drgnęło. Zaraz po rzucie. Potężny, ciągły odjazd z hamulca, a szczytówka od metod feedera wygięta w pałą. Zacinam pewnie. Jest. Coś chyba jest. Muszę trochę przykręcić hamulec. O, coś siedzi. Czułem ten pulsujący ciężar na końcu zestawu. No jednak coś jest. Nie wiem, mocno hamulec. Tak, mamy rybę. Świeżo co po zarzucie. Mamy jakąś ładną rybkę. Mówiłem, tam jest fajne miejsce. Ryba walczyła, ale po chwili luz i spinka. Nie, no nie może się zgięła. Chyba się zgięła. Co to było? Tego się już nie dowiemy. Ajajajajajajajajaj. A było coś większego. Więc spróbujemy jeszcze raz. Może to miejsce. Ale z drugiej strony pojawił się promyk nadziei. Metoda działa. Ryby gdzieś tam są, gdzieś tam krążą, więc trzeba próbować dalej. Wierzę w to, że jeszcze dzisiaj coś się uda złowić. To widzowie. I znowu to samo. Blisko kołków. Nie nadzieję, że taki wypadek przy pracy nie zrobi tego, że dzisiaj nic nie złowimy. Będzie, że jeszcze coś wyjemy. Może też nie popełnimy tego błędu. Kręcimy sobie hamulec. Oczywiście pamiętajcie, śmieci zabieramy ze sobą. To akurat na tym łowisku jest o tyle fajnie. Jest kontener na śmieci. Nie trzeba tego ze sobą wozić, wystarczy tylko zanieść to do kosza. No, trzeba sobie przygotować może PV-kę. Zaraz będziemy przerzucać sobie karpióweczkę. Też wrzucimy tam trochę dalej.
Jeżeli chodzi o moją drugą wędkę, założyłem niezbyt profesjonalny zestaw karpiowy z siateczką PVA. Plan był prosty, nęcić punktowo i cierpliwie czekać. Jedno potężne branie. Pomyślałem sobie, że dziś idziemy na grubo, ale bez nadmiernego nęcenia. Karpiówkę planuję przerzucać co jakieś 3-4 godziny i cierpliwie czekać. Cierpliwość miała być kluczem, ale liczyłem, że jak coś uderzy, to będzie to ryba warta zapamiętania. Po prostu wierzyłem w swoją metodę i wierzyłem, że się uda. Rano przyjechaliśmy, miejscówka już na nas. Kacper koszyk szykuje, ja zaczynam swój czas. Dwie wędki ustawione, jedna feeder, druga karpiowa. Wschód słońca nad lustrem daje piękny start. Cisza wokół, jakby ryby poszły spać. Ani drgnięcia, ani piku, tylko woda i wiatr. Ale kto tu łowi lata, ten wie jak to bywa. Cierpliwość to broń, która zawsze wygrywa. Sobota nad wodą, znowu wędkarski lot. Metoda i feeder, tak wygląda nasz front. Kacper ma brania, ja czekam cały dzień, aż jeden sygnał odmieni dla mnie sen. Złocisty karp w finale robi całą robotę w deszczu i ciszy. Tak wyglądamy w sobotę. W południe nagle brania młodego jak szalone. Płotki, wzdręgi, kukurydza, wszystko wrzucone w toni. Kacper śmieje się dumnie, tata mam już 5, a ja przy swojej ciszy mogę tylko chęć zjeść. Ryby u niego tańczą jakby grały w teatr. U mnie spokój taki, że można by spać, ale czuję pod łokciem ten wędkarski znak, że los jeszcze dzisiaj zrobi krok w moją stronę. Tak, sobota nad wodą, znowu wędkarski lot. Metoda i feeder, tak wygląda nasz front. Kacper ma brania, ja czekam cały dzień, aż jeden sygnał odmieni dla mnie sen. Złocisty karp w finale robi całą robotę i nagle feeder zgina się jak łuk. Leć 45 robi wodny huk. Zaraz po nim metoda krzyczy jak alarm. Odjazd tak mocny, że adrenalina nie tylko w planach. Chwila walki, ryba duża, prawie mam ją już. Lecz szpina zostaje pusty w dłoniach kurz. Wędka zna ten moment, smak porażki w tle, ale ogień zostaje, bo jeszcze coś tknie. Sobota nad wodą, znowu wędkarski lot. Metoda i feeder, Jakiś urwany zestaw wyciągłem. Nie? ja czekam cały dzień, aż jeden sygnał odmieni dla mnie sen. Złocisty karp w finale robi całą robotę. Spróbujemy sobie go odzyskać może. Chciał przerwać mecz, pakujemy sprzęt woli, mokry każdy dreszcz i nagle bum, sygnalizator w noc. Tak głośno jakby chciał zatrzymać cały świat w lot. Biegnę, wędka wygięta, karp robi show. Odjazdy jak w filmie, serce wali jak młot. Po kilku minutach ląduje na macierztos. Pełno łuski złocisty, 8-5 tak km. mówiłem. Sobota nad wodą, Czyś urwany zestaw. Zahaczył mi o nogi. cisza brania, Wyciągliśmy całe plątaninę żyłek, wieczonek. Można wyrzucić. Sobota nad wodą, znowu wędkarski lot. Metoda i feeder, tak wygląda nasz front. Kacper ma brania, ja czekam cały dzień, sygnał odmieni dla mnie sen. Złocisty karp w finale robi całą Chyba coś zjeść ciepłego. Będziemy sobie na szybko spaghetti. Grilla żeśmy już rozpalili. I będziemy robić szaszłyczki z kurczaczka. Co? Zrobiło się ciemno, a w powietrzu czuć było ten charakterystyczny zapach deszczu. Niedługo później zaczęło kropić. Mimo że chcieliśmy jeszcze troszkę posiedzieć nad wodą, podjęcie tej decyzji nigdy nie jest łatwe. Zaczęliśmy powoli chować nasze rzeczy pod parasol. Przesełka, torby, pokrowce. Wszystko lądowało na jednej kubce, gotowe do zapakowania. Lekcja na dziś wydawała się prosta. Wędkarstwo nie jest przewidywalne, a skomplikowane metody nie zawsze wygrywają. Czasem radość z małych rybek jest cenniejsza niż godziny oczekiwania na wielkiego potwora. Jeżeli chodzi o moje wędki, milczały od czasu tamtej spinki. I dokładnie w tym momencie świat się zatrzymał. Tu jedzie! Tu jedzie!
Dobra, coś mamy. No. Idzie ciężko? No, coś większego. A nie będzie. To odjazd potężnej ryby, która w ogóle nie przejmowała się tym, że jest na haku. Coś większego jest. No on mi się teraz zerwało. No nie wiem co to jest. Nie wiem, ale odjeżdża. O, O kurde. Ryba szła niczym pociąg, wybierając kolejne metry plecionki. Kacper stał obok, wpatrzony w wędkę, oczami wielkimi jak 5-złotówki. Każdy metr plecionki, który z trudem odzyskałem, ryba powoli zabierała z powrotem. nie wiem, ale siedzi. To była próba sił dla sprzętu, ale i dla moich ramion. Ale bytu. Wiatr, lekki deszcz i my dwaj lekko przemoczeni, walczący z czymś wielkim, co czaiło się w wodzie. A, próbuję. Gdzie? Próbuję szarpać. No. Tam już jest głęboko. No. Odjeżdża? Ale wszedł już mój zestaw. Zestaw mój wszedł. Mogę troszkę zmęczyć. Ale to już ten zachód? Co to jest? Ej, dobrze, że ja ci krzyknąłem, jedzie! Po kilku dobrych minutach siłowania się w końcu udało mi się podpompować rybę bliżej do brzegu. Dobra, masz! No. Ja mu. Czytam. Nie rozumiem. A, Chyba karp. Co? Chyba karp. ja? Amur. Amur. Karp. To jest karp! Ale bydle! To jest karp czy amur? Karp. No, karp. Karp. O. Amur. To jest amur. Tata, to jest amur. Tata, to amur jest. Kacper jak prawdziwy zawodowiec zanurzył podbierak i karp wylądował bezpiecznie w siatce. A ważymy go? Zauważymy go. Co? Zauważymy go. Ładnie. Sadzą. Sadzą? Jak? Piękny karpik. O kurde. Otworzymy. Skubańca. Ładnie to. Gdzie mamy? 8 kilo. O kurde. 8,5 nawet bym powiedział. No. Robiliśmy zdjęcie. Pokażemy się. Wow. Jak to tutaj. I w tym jednym momencie wszystko nabrało sensu. Godziny ciszy, frustracja, stracona duża ryba. Piękny karpik. Na to żeśmy czekali. No. Z tego to będzie film. Idziemy go wypuścić. Pięknie. Mamy karpika. Szkoda, że ta pierwsza rybka się spięła, bo może byłyby dwa. To jest właśnie cała magia wędkarstwa, ta nieprzewidywalność. Jeśli podobała Wam się nasza przygoda, będziemy mega wdzięczni, jeśli zostawicie łapkę w górę i zawsze możecie postawić nam kawę. Link na dole w opisie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie były Wasze najbardziej niesamowite wędkarskie finały. No i oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał oraz pomóżcie nam w zdobyciu pierwszej setki subskrypcji. Dzięki, że byliście z nami do końca i do zobaczenia nad wodą.